Cześć kochani, witamy się. Dalsza część prelekcji, krótkich prelekcji, przedstawienia moich książek. Witam Was oczywiście Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Dzisiaj przedstawię Wam dwie bardzo ważne pozycje, niezbyt wielkie, takie kompendium, a czego mogłeś nie wiedzieć, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. I druga część wchodzi o tak zwaną hypoadrenię, czyli jak po prostu stresy nas zwyczajnie załatwiają. Tytuł widzicie na okładce, więc żaden problem. Za chwileczkę przejdziemy do tych dwóch tematów. Kochani, te dwie publikacje wiążą się ze sobą, bo mówią bardzo mocno o pewnym szczególnym zjawisku związanym z tak zwanym zakwaszeniem organizmu. To zjawisko jest kompletnie nierozumiane przez ogromną większość z nas, a już nie mówiąc o personelu medycznym, o lekarzy. Mówię tutaj otwarcie, dlatego że wielokrotnie rozmawiałem z lekarzami na takie tematy. No i ewentualnie reakcja często była taka, no powiedzmy, jakby to powiedzieć, bardzo niegrzeczna z ich strony. Co pan takie bzdury opowiada, zakwaszenie nie istnieje, nie da się zakwasić krwi i tak dalej. No i w tym momencie oczywiście wiedziałem, że no nie ma z kim dyskutować nawet. Nie chodzi, naprawdę, uwierzcie mi, nie chodzi o zadzieranie mojego nosa, tylko to świadczyło o tym, że akurat ci ludzie, ci lekarze nie mieli po prostu o tym pojęcia. Natomiast znam osobiście kilku lekarzy, którzy mówią o zakwaszeniu. To jest na przykład doktor nauk medycznych Danuta Myłek, doktor nauk medycznych Lucjan Langner, doktor nauk medycznych Mirosław Mastej i tak dalej. Są inni jeszcze lekarze, między innymi na kanale pani profesor Stachowskiej. Jest taki kanał na YouTubie Profesor Stachowska. Tam swego czasu występował pewien lekarz o randze profesora, który mówił o zakwaszeniu organizmu i tak dalej. Jest coraz większej, profesor Frydrychowski, Andrzej Frydrychowski również mówi o tym i tak dalej, o ile się nie mylę, rzecz jasna. Ale generalnie szeroka brać medyczna po prostu nie zna tego tematu, dlatego że na akademiach medycznych widać tego po prostu nie uczą. To zjawisko istnieje. Powiem tylko tak, że nieźle to zjawisko poznałem i w teorii, i w praktyce. Mam na moim kanale na YouTubie całą listę odkwaszanie wielkimi literami, nazwa, tylko kliknijcie na moim kanale playlisty, później znajdźcie sobie playlistę odkwaszanie i tam jest kilkadziesiąt audycji na ten temat, które robię nie na bazie głowy mojej, bo ja sobie coś obzdurałem, tylko na bazie badań naukowych. Jest masa publikacji, na przykład na PubMedzie, który jest traktowany jak Biblia wyrocznia przez lekarzy. Faktem jest, że PubMed to też jest zaledwie 20 może procent, może 25% wszystkich opublikowanych różnego rodzaju badań. No i sprawa załatwiona. Więc kochani, zakwaszenie, czyli tak zwana kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Latentna, czyli utajona, czyli bezobjawowa. Bezobjawowa w sensie badań medycznych, bo badania medyczne nie przewidują badania stopnia kwasicy tej utajonej. Jeżeli medycyna mówi o zakwaszeniu, to zazwyczaj mówi o zakwaszeniu krwi, czyli mamy wówczas do czynienia z tak zwaną acydemią. Przypomnę tylko, bo ja bardzo często o tym mówię, za chwileczkę przejdziemy do książek, że pH krwi, czyli potencjał wodorowy, potencja hydrogenii, czyli potencjał jonów wodorowych, bo na tej podstawie ustala się skalę pH, która jest od 0 do 14. 0 to jest praktycznie same jony wodorowe dodatnie. Tam, gdzie jest OH, to są jony wodorotlenowe, OH minus. Jeżeli jesteśmy po środku, na 7, to mamy substancję o odczynie, ciecz o odczynie neutralnym, czyli tyle samo jest jonów wodorowych, tyle samo jest jonów wodorotlenowych, czyli H plus i OH minus równoważą się. Przepraszam, troszeczkę takiej chemii. Ewentualnie fachowcy niech mnie troszeczkę poprawią, jeżeli się pomylę. I
chodzi o to, że pH krwi musi zawierać się w przedziale między 7,35 a 7,45. Każda jedna setna jest bardzo ważna. Jeżeli nie daj Boże pH krwi spadłoby na poziom 7,2, 7,1, tu zaczyna się bardzo poważny problem. 7,1 to już praktycznie schodzimy z tego świata, już o siódemce nie ma o czym mówić. Teraz w dodatku skala pH jest skalą logarytmiczną, czyli na przykład, jeżeli dla przykładu mamy pH 5, pH 6, pH 7, to piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki, szóstka jest 10 razy silniejszym kwasem od siódemki i w związku z tym, że tu jest 10, 10 to jest mnożenie, czyli piątka jest 100 razy silniejszym kwasem od siódemki. To jest bardzo ważne. Tymczasem, jeżeli u nas wychodzi tam, na przykład robimy pomiar porannego moczu, 5,4 wychodzi, a co to jest? Ja mówię, no ale dobrze byłoby, żeby to było 7,4, ale co to jest, jaka różnica między 7,4 a 5,4? To tylko 2. Nie, to jest 100 razy więcej. Silniejszy kwas 5,4 i 7,4, 5,4 jest 100 razy silniejszym kwasem od pH 7,4. To jest bardzo ważne, ale wracamy do krwi. pH krwi powinno wynosić co najmniej 7,35, ale jeżeli już wynosi 7,35, to jest wszystko w porządku. Nie, to nie jest w porządku. To oznacza, że organizm jest na skraju wytrzymałości. Dlaczego? Bo organizm broni pH krwi za wszelką cenę. Będzie ściągał w związku z tym organizm wszelkie minerały zasadowe, czyli alkaliczne, z włosów, z zębów, z kości, z paznokci, z mazi stawowej, z chrząstek i tak dalej, ze szkieletu całego, z kości i tak. I po to, żeby bronić pH krwi, bronić tą krew przed zakwaszeniem. Ale w ten sposób mamy ubytki w całym organizmie. I zaczyna się po prostu katastrofa. Więc w tym momencie chodzi o to, że owszem, te 7,35 to jest granica, to jest ekstremum pewne, ale my nie możemy do tego dopuścić, bo systemy buforowe, które istnieją w organizmie, nie są niewyczerpalne. Bo ja się nasłuchałem już takich, powiedzmy, bzdur, że ale proszę pana, my mamy systemy buforowe, one będą bronić. Systemy buforowe muszą być zasilane, jak konto bankowe, bo inaczej, jeżeli mamy na koncie bankowym 0, idziemy ewentualnie do bankomatu, chcemy wybrać pieniądze i bankomat co nam mówi? Oczywiście nie mówi, tylko nie wypłaca pieniędzy, bo pokazuje się komunikat, że mamy po prostu 0. Jeżeli w lodówce nic nie mamy, tylko światło, to nie możemy z tej lodówki wziąć sobie coś do przekąszenia. A więc tak samo działają systemy buforowe. Jeżeli one nie będą zasilane dzień w dzień odpowiednimi substancjami, w których jest dużo minerałów, to niestety będziemy mieli z tym problem. A biorąc pod uwagę nasz styl życia, który obejmuje między innymi odżywianie, a w tych produktach do jedzenia, o czym często mówię, jest masa konserwantów, polepszaczy, spulchniaczy, pestycydów, mikronanoplastik i tak dalej, czyli masę chemii. Chemia potwornie nas zakwasza, więc organizm, żeby bronić to całe pH krwi, musi po prostu wykorzystywać zasoby minerałów, które mamy w organizmie, bo my razem z pokarmem, a w zasadzie z produktami do jedzenia, nie dostarczamy odpowiedniej ilości między innymi minerałów, bo również nie dostarczamy witamin, nie dostarczamy polifenoli, nie dostarczamy błonnika, nie dostarczamy pożywki w postaci na przykład fruktooligosacharidów dla bakterii prebiotycznych, które mamy w jelitach, a które decydują o odporności naszego organizmu i tak dalej, i tak dalej. Jak więc widzicie, jest duży problem. I teraz jeszcze jest jedna sprawa. Otóż podstawowym czynnikiem, który nas zakwasza, to są stresy. Ja się sam przekonałem na sobie, jaką moc mają stresy. Można być odkwaszonym, bo tutaj już nie mówimy w tej chwili już o pH krwi, tylko o pH porannego moczu, a więc żeby stwierdzić, czy jestem zakwaszony, czy nie, wystarczy badać przy pomocy papierków lakmusowych pH porannego moczu. Jeżeli na przykład taki papierek, na który oddajemy mocz, czyli siusiamy oczywiście, pierwszy poranny mocz, środkowy strumień moczu zmienia swój kolor i jak kupujemy takie papierki, jest skala barwna,
i według tej skali widzimy, że mamy 5,4 na przykład, w porządku, to wiemy, że jesteśmy zakwaszeni, bo pH porannego moczu u zdrowego człowieka powinno wynosić mniej więcej od 7 do 7,0. Jeżeli jeszcze to jest, sięga do 6,5, to jest jeszcze nieźle. Ogromna większość ludzi, u których mocz badałem, ogromna większość, to miała mocz na poziomie 5,2, 5,4, czyli jest bardzo silne zakwaszenie. Ale jeżeli niesiemy mocz do laboratorium i badamy go, i w laboratorium mamy wynik, na przykład 5,2, 6,4, 6,4, 6 i tak dalej, no to wszystko jest w normie, bo norma pH porannego moczu wynosi od 4,8 do 8,0. Taka oficjalna norma medyczna, ale ona jest skonstruowana na bazie wielu pomiarów, tysięcy wyników badań, które bierze się z laboratorium, układa się tak zwaną krzywą Gaussa, rozkład normalny, skrajnie wysokie, skrajnie niskie się wyrzuca i na podstawie tej całej reszty robi się po prostu średniówkę, medianę. I w związku z tym ta mediana wychodzi 4,8 do 8,0 i to ma być prawidłowy wynik. To jest jedynie mediana, czyli średnia statystyczna, z czego? Z pH moczu ludzi, którzy przychodzą do laboratoriów. A kto przychodzi do laboratorium, żeby zbadać mocz? Sami doskonale wiecie, chorzy ludzie, którzy zostali skierowani przez lekarza, że proszę zbadać mocz, krew i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie pH porannego moczu chorych ludzi, którzy mają problemy, ustala się normę obowiązującą dla wszystkich. To jest chore. Co to ma wspólnego z fizjologią? I teraz, a więc już skończyliśmy na pH porannego moczu, bo ono nam mówi, jaki jest stopień zakwaszenia organizmu, bo jeżeli mocz jest kwaśny, bo przez całą noc te wszystkie toksyny zeszły do moczu, toksyny z naszego organizmu, to w takim razie jak są kwaśne, jak mocno zakwaszone są substancje w naszym organizmie, to znaczy tak zwane przestrzenie międzykomórkowe, czyli interstycjum, te przestrzenie, w których pływają komórki, bo komórki pływają, jak ryby w oceanie, jak dziecko w wodach płodowych matki i tak dalej, i tak dalej. Kochani, a więc to był taki troszeczkę wstępik. I o tym ja bardzo dokładnie piszę w jednej z pierwszych tych moich publikacji, czyli czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu. Tu jeszcze właśnie pokazuję Wam tytuł. Oczywiście to się wiąże z odchudzaniem, bo jeżeli jesteśmy potężnie zakwaszeni, to znaczy mamy masę kwasów, które lokują się w komórkach tłuszczowych, w adypocytach, a zwłaszcza w tłuszczu trzewnym, czyli inaczej wewnętrznym. I tu jest w związku z tym ogromny problem. I teraz, przepraszam bardzo, kochani, ja nie udostępniłem Wam ekranu, a zaczynam nadawać, więc poczekajcie, już udostępniam, przepraszam bardzo, rozpędziłem się, a więc teraz na pewno widzicie, czego mogło się jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu w skutecznym odchudzaniu, bo odchudzanie przede wszystkim, żeby się skutecznie odchudzić, bezpiecznie, bez efektu jojo, to między innymi musimy odkwasić organizm. No i dobrze, i teraz kochani, troszeczkę przeskroluję tutaj tego wszystkiego, więc co jest w spisie treści? Przede wszystkim jak to jest z tym zakwaszeniem, mówię co to są kwasy i zasady, jak funkcjonują systemy buforowe, co zakwasza nasz organizm, jakie są czyny pH płynów ustrojowych, czym grozi zakwaszenie organizmu w całym organizmie, w poszczególnych układach, co się dzieje, jak zapobiegać zakwaszeniu, dlaczego zakwaszenie przeciwdziała budowie masy mięśniowej, to jest ważne dla sportowców. I tutaj bardzo ważne, mam problemy ze zrozumieniem, dlaczego inni ci profesjonaliści tego nie rozumieją. Mam znamienne cytaty również, a jakże lekarzy, między innymi doktora Langnera. Dalej, jak mierzyć pH porannego moczu, wyjaśniam. Wyjaśniam też, dlaczego permanentne zakwaszenie to jest zasadnicza przyczyna globootyłości, czyli kataklizmu XXI wieku, jak skutecznie, bezpiecznie się odchudzić, odżywianie, a pamięć, inteligencja, co robi zakwaszenie z funkcjonowaniem naszych mózgów, chociażby przyczyny obniżające skuteczność typowych terapii odchudzających, objawy subiektywnego pogorszenia się samopoczucia, kiedy jesteśmy na jakichkolwiek stosujemy jakiekolwiek metody odchudzania, ale nie tylko wspomagania organizmu i tak dalej, i tak dalej.
Więc tu, kochani, już za chwileczkę, o właśnie, i tutaj jest cytat z amerykańskiego mikrobiologa, bardzo znanej postaci, doktora Roberta Younga, autora książki The pH Miracle, Cud pH, światowy sławy mikrobiolog, który mówi, że kochani, jest tylko jedna choroba, jedna przyczyna tej choroby. Nadmierne zakwaszenie organizmu. To właśnie płyny twojego ciała decydują o zdrowiu, dlatego kluczem do długiego życia jest utrzymanie spójności wewnętrznych płynów przez proces nawadniania ciała alkalicznymi płynami. A więc ważne jest picie czystej, nisko mineralizowanej wody i ewentualnie podawanie suplementów alkalicznych albo picie wody alkalicznej, która ma swoje pH grubo powyżej po prostu 7. Pamiętaj, że komórki twojego ciała mogą być zdrowe, jeśli pływają w zdrowym i czystym środowisku, wolnym od toksyn i nadmiernego zakwaszenia. Dobrze, przeskrolujemy to dalej. Tutaj mamy od autora, czyli ode mnie troszeczkę słów i tak dalej. I wyjaśniam, jak to jest z tym zakwaszeniem, w jaki sposób zostało to odkryte, kto ustalił ewentualnie tą skalę nasz pH i tak dalej, i tak dalej. Cytuję również niemieckich, znaczy naukowców i lekarzy, którzy mówią o, po prostu, popatrzcie, niemiecki naukowiec Friedrich Zander w opublikowanej w 1930 roku książce Równowaga kwasowo-zasadowa w gospodarce ludzkiego organizmu oraz jej znaczenie dla rytmu wątroby opisywał rytm obiegu kwasów płynów ustrojowych w organizmie i tak dalej. W ogóle medycyna niemiecka, nauka niemiecka stała przed wojną na bardzo wysokim poziomie. Ja niedawno to wyjaśniałem przy pomocy takiego wywiadu z pewnym, z Gary Taubsem, który właśnie mówił, że przed wojną Niemcy stali na bardzo wysokim poziomie, jak Niemcy przegrali wojnę, to Amerykanie zabrali fizyków niemieckich do siebie, żeby prowadzić oczywiście badania nad bombą atomową i skonstruować bombę, ale cała reszta nauki niemieckiej poszła do lamusa, no bo przecież oni przegrali wojnę, więc co Niemcy mogli po prostu wiedzieć. I tak dalej, i tak dalej. Więc co tam jeszcze? Pokazuje po prostu wnętrze komórki między nimi. Decydującym czynnikiem zdrowia jest harmonijny stosunek między substancjami kwaśnymi i zasadowymi i tak dalej. Więc oczywiście nie będę przez tego odczytywał całej książki, ale wyjaśniam, co to są substancje kwaśne, co to są zasady, podaję pewne przykłady i tak dalej, i tak dalej. O właśnie, tutaj twórca skali, specjalnej skali pH, czyli potencja hydrogenii, opracowana przez duńskiego chemika Sørena Pedera Laurica Sørensena i tak dalej, i tak dalej. I co jeszcze? No właśnie, tak się zachowuje, kochani, krew. Jeżeli na przykład mamy krew odpowiednim pH, czyli 7, powyżej 7,35, erytrocyty są rozklejone, a tu jeżeli zaczyna się, znaczy, przepraszam, jeżeli to będzie 7,45, a tu jeżeli zaczyna się 7,35 lub troszeczkę niżej, zaczynają się te erytrocyty po prostu zaczynają się sklejać i tak dalej. No i w każdym razie lecimy dalej. Troszeczkę Wam tutaj pokazuję, co zakwasza organizm. Przede wszystkim, kochani, no, nasze jedzenie, a dzisiejsze jedzenie jest okropne. Jesteśmy przebiałczeni, a więc białko, za dużo białka, za dużo, bo białko jest absolutnie niezbędne dla nas, słodycze, słodkie napoje i tak dalej, i tak dalej. Jakie są odczyny płynów, pH płynów ustrojowych, bo niektórzy mówią, co pan takie rzeczy opowiada, przecież pH w żołądku to jest nawet 1,5, ale to w żołądku do trawienia i tak dalej, więc wyjaśniamy tu wszystkie te historie. Co jeszcze? Czym grozi zakwaszenie organizmu? I tutaj słuchajcie, pierwsze symptomy zakwaszenia pokazuję oczywiście i co się dzieje dalej, co się dzieje w układzie pokarmowym, w mięśniach, stawach, w układzie metabolicznym całym, w układzie sercowo-naczyniowym, tkankach peryferyjnych, czyli skóra, włosy, zęby, paznokcie, zaburzenie w układzie rozrodczym, między innymi niepłodność. Inne, powiedzmy, inne, kochani,
tutaj po prostu objawy w całym organizmie, jakie mogą występować i tak dalej, i tak dalej. Tego jest. O, tu mamy doktora Masteja, który wyjaśnia, o co chodzi z tym zakwaszeniem. Oczywiście profesor Otto Warburg, który mówi, że to zakwaszenie powoduje przede wszystkim raka i tak dalej. Cytat z doktor nauk medycznych pani Danuty Myłek. I tego jest po prostu sporo. Cytaty z różnych lekarzy, normy medyczne i takie inne historie, więc tego wszystkiego jest sporo, chociaż jest to, słuchajcie, to jest około tam chyba 100 paru stron, więc to jest takie podstawowe kompendium. No właśnie, leczenie to odkwaszanie, doktor nauk medycznych Lucjan Landner. Z wiekiem kwaśniejemy. Czy można cofnąć czas? Oczywiście, że można cofnąć czas i sprawa załatwiona. No i właśnie, tutaj taki cytat: jesteś taki kwaśny, bo jesteś chory, czy jesteś taki chory, bo jesteś kwaśny? No stary, co ty masz taką kwaśną gębę i tak dalej. Pisze, jak zapobiegać zakwaszeniu, co należy robić i tak dalej, i tak dalej. A więc jest tego, jak widzicie, i tutaj jest rozdział na temat w ogóle tego, jak badać ewentualnie zakwaszenie organizmu. Musi być absolutna równowaga między substancjami kwaśnymi a substancjami alkalicznymi, czyli zasadowymi. Koniecznie. Dlaczego zakwaszenie przeciwdziała budowie masy mięśniowej? Ukłon w stronę tych, którzy chodzą na siłownię i nic nie mają pojęcia o zakwaszeniu. Warto się z tym zapoznać, bo to jest bardzo ważna sprawa. Co jeszcze? Troszeczkę scrollowania tego. No i właśnie mam problemy ze zrozumieniem, tutaj zacytuję Alberta Einsteina na początku, że tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej. I teraz tak, jeżeli się teraz mówi na przykład o tym, że zakwaszenie gleb jest niebezpieczne, że oceany są coraz bardziej zakwaszone, to jest wszystko groźne dla ekosystemu, ale dla nas zakwaszenie, dla ludzi nie jest groźne. Jeżeli po prostu w zoo, czy gdzieś tam w parkach jakich, gdzie są na przykład kaczki, ptactwo, opiekunowie proszą, żeby nie karmić w ogóle chlebem tego ptactwa, bo powoduje to zakwaszenie i problemy u tych zwierzaków, tych ptaków ze stawami. A tymczasem, czyli kaczkom, ptakom, łabędziom to szkodzi, gęsiom, a nam nie szkodzi zakwaszenie. No dlatego mówię, no nie jestem w stanie zrozumieć, powiedzmy, takiego diktum i tak dalej. Tu mamy znamienne cytaty, właśnie dr Robert Young na przykład, ale dr Carson Pierce. Pierwsza myśl jakiegokolwiek lekarza, który traktuje poważnie każdy rodzaj choroby, powinna dotyczyć tego, jaki jest pH tego pacjenta i tak dalej. Więc tutaj zobaczcie, jest troszeczkę tych cytatów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie, jeszcze raz powtarzam, kompendium całe. Zaraz tu skończymy scrollowanie. Można sobie wstępnie sprawdzić stopień zakwaszenia na podstawie pewnego testu, ale podstawa sprawa to jest sprawdzenie pH porannego moczu przy pomocy papierków lakmusowych. I jest rozdział, jak mierzyć pH moczu. Papierki lakmusowe to powinno być w każdym domu, tak prawdę mówiąc, skala i tak dalej, więc wszystko to po prostu, kochani, wyjaśniam. Oczywiście później jest sprawa otyłości. To jest nasza dzisiejsza plaga. I teraz, kochani, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tą pozycję. I teraz udostępniam ekran, żeby pokazać, kochani, stres i zakwaszenie, a więc druga publikacja. Stres i zakwaszenie, wyczerpanie nadnerczy, czyli jak przeciwdziałać hypoadrenii. I teraz, kochani, jest sprawa taka, że zarówno hypoadrenia, jak i zakwaszenie kompletnie nie są przyjmowane przez oficjalną medycynę akademicką. Kompletnie, to nie istnieje. Zakwaszenie to nie jest choroba, to jest stan po prostu organizmu. Hypoadrenia, czyli wyczerpanie nadnerczy, również nie jest wpisane do międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, ICD-10.
A i to występuje. Medycyna chińska od tysiącleci mówi, że nerki to jest ojciec i matka wszelkich chorób. Nad nerkami są nadnercza. Nadnercza są jakby częścią tych po prostu, są częścią nerek, tak prawdę mówiąc. Jeżeli dojdzie do wyczerpania nadnerczy, czyli do tak zwanej hypoadrenii, to zaczynają się po prostu schody i tak dalej. A więc piszemy stres, przyczyny, objawy, skutki, bo stres powoduje potworne zakwaszenie organizmu, wyczerpuje nadnercza. Dlaczego piszemy stres jest niebezpieczny? Stres, a wyczerpanie nadnerczy. Poszukajmy przyczyn chorób, jak kompleksowo przeciwdziałać skutkom stresu i śmiejmy się. Śmiech to zdrowie. Śmiech to jest między innymi jedna z metod po prostu, kochani, radzenia sobie po prostu ze stresem. I teraz, kochani, co tutaj, o czym będzie mowa? Więc stres, przyczyny, objawy i skutki. Następuje tak zwana somatyzacja stanów emocjonalnych, przecież, czyli stres z psychiki przechodzi na nasze ciało bezpośrednio i opisuje, co się dzieje w poszczególnych układach, w układzie sercowo-naczyniowym, w układzie pokarmowym, w układzie hormonalnym i tak dalej. Tak, co się dzieje ze skórą, co powoduje długotrwały, silny stres, bóle głowy, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenia trawienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest sporowato, chociaż sama publikacja jest niezbyt wielka. Dlaczego stres jest niebezpieczny? Tak mówiłem właśnie o somatyzacji stanów emocjonalnych, czyli przeniesienie obciążeń z psychiki, psychę na ciało, soma. Co jeszcze? Stresa, wyczerpanie nadnerczy. No właśnie, słuchajcie, o wyczerpaniu nadnerczy, czyli o hypoadrenii, bardzo ciekawą książkę napisał amerykański autor Lucas McGregor, taką książkę Hypoadrenia. Ta książka trafiła do mnie, no i ten pan, który mi tą książkę polecił, mówi, a widzisz, już znamy przyczynę wszystkich chorób, hypoadrenia. Ja mówię, Andrzejku, ale jaka jest przyczyna hypoadrenii? No i tutaj zaczęły się troszeczkę schody. E, Po prostu przyczyną hypoadrenii, czyli wyczerpania nadnerczy, jest zakwaszenie organizmu powodowane między innymi stresem. A stresy mogą być różne. Może być stres psychiczny, fizyczny, chemiczny, termiczny i tak dalej, i tak dalej. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego dochodzi do wyczerpania nadnerczy? Jaka jest przyczyna hypoadrenii? I tak dalej. Okazuje się, że hypoadrenia nie jest główną przyczyną wielu naszych problemów zdrowotnych. Hypoadrenia jest skutkiem prowadzącym do kolejnych zaburzeń i problemów zdrowotnych. I skutkiem czego? No i dalej mówimy, pokazuję nadnercza, wyjaśniam, opisuję, co to jest adrenalina, noradrenalina, kortyzol i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje? Aldosteron, aldosteronizm na przykład. No i oczywiście, kochani, nie ma mowy, kochani, na to. Nie istnieje żaden dowód naukowy potwierdzający, że istnieje zmęczenie nadnerczy jako prawdziwa choroba. Lekarze obawiają się, że jeżeli powie się tobie, że masz ten stan, prawdziwa przyczyna twoich objawów może nie zostać wykryta i leczona prawidłowo. Ponadto leczenie zmęczenia nadnerczy może być drogie, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe raczej nie pokryją kosztów. No to są takie cytaty z pewnych publikacji i tak dalej. Wyjaśniam, co to jest ICD-10, ICD-10, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Przyda się być może Wam ewentualnie. Warto wiedzieć. Ja ciągle powtarzam, trzeba wiedzieć, trzeba mieć informacje. Mamy dzisiaj taki czas, kochani, że musimy mieć wiedzę. Nawet jeżeli lekarze, którzy nas przyjmują w przychodniach, wkurzają się, jeżeli mówimy, panie doktorze, ale ja czytałem w internecie, że to niech internet pana leczy. No nie. Trzeba pacjenta potraktować z szacunkiem i ewentualnie wyjaśnić, a nie na zasadzie 10 minut wizyty, przepisanie recepty, piguły i sprawa załatwiona. Ja chcę wiedzieć, co się w moim organizmie dzieje i dobrze byłoby, żeby lekarze przejęli też na siebie taką rolę edukatorów, a że system im na to nie stwarza warunków,
no to ja już na to nic nie mogę poradzić. No to się w związku z tym, słuchajcie, mnożą takie oszołomy, foliarze, szarlatani, jak na przykład niejaki pan Janusz Dąbrowski. No, z szacunkiem się jej potraktowałem, bo powiedziałem pan, czy wielu innych w internecie i oni mówią o zdrowiu. Jakim prawem? A jakim prawem ja mam nie mówić o zdrowiu? Nie mam prawa mówić o zdrowiu? To jest moje zdrowie, to jest moje życie. Więc ja chcę się dowiedzieć jak najwięcej o tym, co wpływa na stan na stan funkcjonowania mojego organizmu, dlaczego na przykład mogę mieć jakieś problemy i tak dalej, i tak dalej. No i tak to jest, a więc widzicie, mm, są wszystko tu jest, jak kompleksowo przeciwdziałać skutkom stresu i tak dalej, więc zamykam to już. Zatrzymuję to udostępnienie. No i kochani, byłoby to na tyle. No, dwie kluczowe pozycje, niedrogie zupełnie. Zajrzyjcie na moją stronę www.januszdabrowski.pl. Do poniedziałku 1 grudnia jest promocja 25% na wszystkie książki, czyli o 1/4 jest taniej. Dlaczego? Dlatego, że dzięki Wam pojawiły się 4000 subskrybentów na naszym kanale i dlatego jest ta promocja. Powiedziałem, jak będzie 4000, to o 1/4 w dół ceny pójdą przez tydzień. Tylko wpiszcie kod 4000 liczbą 4000, no i sprawa załatwiona. I cóż, spotykamy się następnego dnia z następną opowieścią o następnych moich książkach i aż do poniedziałku. W poniedziałek z kolei będzie informacja o takiej szczególnej mojej książce, o jakiej to się dowiecie, o jednej tylko, ale już nie o godzinie 18, tylko o godzinie 10:30 rano, po pierwszej audycji głównej, która będzie o 8:15. Chodzi o to, żeby ci, którzy ewentualnie będą chcieli zakupić, zapoznali się z tą, zobaczyli akurat wnętrze tej książki i ewentualnie mieli czas na ewentualne zamówienia. To cóż, na razie, papatki, trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobra.